Znowu w drodze. Tym razem kieruję się na północ, do Gdańska, gdzie ma się odbyć impreza o niebagatelnej nazwie Kowal Fest. Impreza zapowiadała się dość tajemniczo, ponieważ jedyne co o niej wiedziałem to to, że zaczyna się w piątek o 15, a kończy w sobotę wieczorem. Mleczny Piotr. Trochę mnie zdziwiła ta enigmatyczna nazwa na początku, ale okazało się, że nazwa pochodzi od Milchpeter, nazwy karczmy, która kiedyś tutaj stała. Później te tereny zostały już przejęte przez stocznię, przez port i były już czysto przemysłowe. I dlatego są takie fajne. Może pogoda nie jest najlepsza, ale jest w porządku, bo czuję się bliskość morza i to takiego sztormowego. Jesteśmy tutaj na takim terenie nawet nie postindustrialnym, ale cały czas żyjącym tym przemysłem, ponieważ tutaj za mną, nie wiem czy to widać, jest właśnie budowany jakiś korpus statku, tam dalej są różne ładownie, te wszystkie dźwigi, które tutaj stoją, w dużej mierze są jeszcze cały czas używane, więc miejsce tętni życiem, można powiedzieć, takim przemysłowym. No i to jest klimat, który mi osobiście bardzo odpowiada, ja lubię takie. Ja to bym tutaj mógł mieszkać i patrzeć całymi dniami na te wspaniałe dźwigi. No i ciekawostka dla wszystkich fanów Gwiezdnych Wojen. Może zastanawialiście się kiedyś, gdzie są produkowane droidy bojowe. To jest właśnie tutaj, w tym miejscu, w Mlecznym Piotrze, w Polsce. No dobra, ale co z kowalstwem? Koło godziny 13-14 było jeszcze bardzo spokojnie i pusto. Na szczęście o 15 większość z nas była już na miejscu. No i zwyczajnie zabieraliśmy się od razu do roboty. Już na początku mogę powiedzieć, że imprezę wyróżniały dwie zasadnicze rzeczy. Pierwsza to jej międzynarodowy charakter, ponieważ byli kowale naprawdę z całego świata, między innymi z Ukrainy, z Szwecji, z Finlandii, z Francji, z Argentyny, a dwa, otwarty charakter tej imprezy. To znaczy chodziło o to, żeby nie robić tylko pokazów dla publiczności, ale żeby tą publiczność też zaciągnąć troszeczkę i zaangażować do pracy. Każdy mógł podejść do nas, zagadać, spróbować swoich sił przy jakimś prostym projekcie i to też było wyjątkowe. Pozdrawiamy widzów! No i w taki sposób dość przyjemny minęło nam to pierwsze popołudnie. Wieczorem można było poczęstować się jeszcze czekoladką, a może nawet czymś innym, porozmawiać, ale przede wszystkim obserwować się nawzajem podczas pracy, bo każde rzemiosło da się przekazać tak naprawdę tylko na żywo. Trzeba obserwować innego kowala, można z tego naprawdę czerpać ogromną ilość wiedzy i doświadczenia. No i tak minął dzień pierwszy. Przerwa na reklamę. Gdybyście mieli dosyć oglądania kowalstwa tylko na YouTubie, no to koniecznie wbijajcie do mnie na warsztaty kowalskie. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy to prawda, że stal trzeba kłuć póki gorąca? To na zimno bije, ten długo nie żyje. Dziękuję. No kto by pomyślał, słonko wyszło, robi się gorąco, więc idziemy zobaczyć Kowal Fest.
Raz to już za dużo na tym filmie. Impreza nie miała charakteru turnieju, ale każdy kowal przywiózł ze sobą wykonaną przez siebie rzeźbę. Można je było podziwiać na scenie, ale obok tych rzeźb, które przywieźli, cały czas powstawały też nowe, małe projekty na bieżąco. Organizację tej imprezy zawdzięczamy fundacji Iron Ladies w osobach Tytiany i Wiry, które pierwotnie tą imprezę organizowały na terenach Ukrainy, gdzie ze względów oczywistych w tym roku nie było to możliwe. Obydwum paniom należy się ogromny szacunek, ponieważ organizacja tego typu imprezy i ściąganie tylu wspaniałych ludzi w jedno miejsce nie jest rzeczą prostą. Oczywiście było zaangażowanych też wielu kowali, którzy poświęcili dużo swojego czasu i siły, żeby przyłożyć ręki do tego wspaniałego dzieła. No i ogromny szacunek oczywiście też dla wszystkich małych i dużych kowali, którzy po raz pierwszy stali przy kowadle. Kto wie, może Wam to zostanie na dłużej. Доброго вечора. No i nagle zrobiła się niedziela, można by pomyśleć, dobra, impreza skończona, namioty spakowane, ale nie, jeszcze zostało parę ciekawostek na koniec. Jedna z tych ciekawostek, która była cały czas tutaj na wyciągnięcie ręki, to stara przemysłowa kuźnia, która mieściła się też na terenie stoczni. Oczywiście kuźnia już jest dawno nieczynna, ale został przepiękny artefakt z tamtych czasów i to jest ogromny parowy młot kowalski. Oczywiście w niektóre strefy tutaj nie wolno wchodzić i może to się na pewno źle skończyć, ale poza tym można się tu całkiem swobodnie poruszać po tej kuźni i poczuć i posmakować tego klimatu stoczniowego. Jeszcze jedna rzecz. Dźwięki. Jak zawieje wiatr, to tu wszystko po prostu się telepie. Wszędzie pełno gołębi, więc brzmi to tak, jakby za chwilę wszystko miało runąć komuś na głowę. I jesteśmy. Kolejna niespodzianka, kolejna atrakcja. Kuźnia wodna w Oliwie. Ach, jak ja lubię wracać w to miejsce. Jak słusznie zauważył kiedyś Alfred Haberman, wielki kowal, w kuźni wodnej czas płynie inaczej. W odróżnieniu do wielu takich miejsc w Europie, ta kuźnia wciąż żyje. W dużej mierze dzięki ludziom jak Remigiusz Pacer, który sprawuje tutaj pieczę nad tym miejscem, młoty są na chodzie
i kowale regularnie tworzą tutaj swoje wyroby. Zasada działania tego młota jest podobna jak działania młynu wodnego. To znaczy woda napędza wielkie koło, które obracając się podnosi młot, który opada już wtedy samoistnie własnym ciężarem. Od ponad 400 lat prawie nieprzerwanie słychać tutaj bicie młotów. Tak też i dzisiaj nie obyło się bez rozpalenia paleniska i przekucia chociaż jakiegoś drobnego pręcika. Prawdziwa uczta. I w ten sposób pożegnaliśmy się z Gdańskiem. I można powiedzieć, że tak szybko jak woda spłynęła z koryta napędzającego młot wodny, przeleciał nam ten wspaniały weekend. No i podsumowując, warto było jak najbardziej. Impreza chociaż pilotażowa i będąca ogromnym wyzwaniem dla organizatorek była rewelacyjna. Pomijając wyjątkową lokalizację, która sama w sobie była już satysfakcjonująca, no to czynny udział w takiej imprezie z takimi wspaniałymi ludźmi był naprawdę wyjątkowym doświadczeniem. Mam nadzieję, że tym filmem zdołam namówić tych z Was, którzy nie byliście obecni na tej edycji festiwalu, że pojawicie się następnym razem, bo naprawdę warto. No i oczywiście zachęcam wszystkich do lajkowania, do komentowania tego filmu, do udostępniania, ponieważ nie robię tego tylko dla siebie, ale przede wszystkim po to, żeby promować rzemiosło, szczególnie kowalstwo i uczciwą pracę rąk ludzkich. Do zobaczenia!